Rozsiewanie nawozu – sekrety efektywnego nawożenia. Jako dostawcy wysokiej jakości części do maszyn rolniczych oraz maszyn chcemy podzielić się z Tobą kluczowymi wskazówkami dotyczącymi optymalizacji pracy podczas nawożenia. Nadchodzący sezon rolniczy zapowiada się jako okres pełen wyzwań, szczególnie w aspekcie stosowania nawozów. Z uwagi na wysokie koszty oraz wymogi związane z Europejskim Zielonym Ładem, niezbędne jest efektywne wykorzystanie środków nawozowych. Kluczowym staje się precyzyjne rozprowadzanie nawozów na polach. Początkowe działania po okresie zimowym to rozsiew nawozu. Biorąc pod uwagę cenę nawozów, bardzo ważne staje się dokładne ich aplikowanie. Należy jednak pamiętać, że samo ustawienie rozsiewacza na podstawie tabel dostępnych u producenta może okazać się niewystarczające. Tabele te są opracowywane w warunkach zbliżonych do laboratoryjnych, co nie zawsze odzwierciedla warunki rzeczywiste panujące na polu. Wszelkie inwestycje w nawozy powinny przynieść zwrot finansowy. Ostatnie wahania cen środków produkcyjnych oraz nawozów i spadek cen produktów rolnych sprawiają, że coraz trudniej jest osiągnąć zysk z produkcji rzepaku lub zbóż. Właściwe zarządzanie nawozami staje się w tym momencie kluczowe. Po pierwsze, pozwala kontrolować koszty, a po drugie, ogranicza negatywny wpływ na środowisko, co staje się coraz ważniejsze dla Unii Europejskiej. Efektywne nawożenie zaczyna się od skontrolowania pH gleby, które jest kluczowe dla przyswajania składników odżywczych przez rośliny. Jeśli pH gleby jest zbyt niskie, nawet najnowsze nawozy, które aplikowane są za pomocą najnowocześniejszego sprzętu, mogą okazać się nieskuteczne. Dlatego musimy nieustannie dążyć do tego, aby każdy zainwestowany grosz mógł przynieść jak największe korzyści z pozyskanego plonu. Efektywne nawożenie ziemi opiera się na precyzyjnej analizie jej składu agrochemicznego z kluczowymi parametrami takimi jak poziom pH oraz obecność dostępnych dla roślin składników pokarmowych, fosforu, potasu oraz magnezu. Tego rodzaju badania obejmujące wymienione elementy zaleca się przeprowadzać co 3 do 5 lat. Dla rolnictwa o wysokich wynikach produkcyjnych istotne jest także monitorowanie poziomu mikroelementów i siarki, gdyż intensywna produkcja roślinna generuje zapotrzebowanie na te składniki. W kontekście upraw rolnych najbardziej istotne mikroelementy to bor, cynk, mangan, miedź, molibden oraz żelazo. Otrzymane dane z badań agrochemicznych prezentowane są jako wartości bezwzględne lub w formie klasyfikacji 5-stopniowej, co pozwala na wyznaczenie długofalowej polityki zarządzania nawozami w gospodarstwie. Zawartość bardzo niska i niska sugeruje konieczność intensywnego nawożenia, co nie tylko zaspokaja bieżące potrzeby roślin, ale również podnosi poziom składników w glebie. Poziom średni wskazuje na adekwatność nawożenia kompensującego, które zrównoważy składniki pobrane przez rośliny uprawiane. Wysoka i bardzo wysoka zawartość składników zaleca natomiast ograniczenie użycia nawozów, gdyż rośliny są w stanie czerpać z zasobów zgromadzonych w glebie. Ziemia z odpowiednio zbilansowanym poziomem pH oraz co najmniej średnią zawartością makro i mikroelementów jest fundamentem dla uzyskania wysokich plonów roślin o wysokiej jakości. Zaleca się, aby zakupić nawozy od renomowanych producentów. Ważne jest także, aby zakupiony nawóz był świeży. W ten sposób zwiększasz szansę na uzyskanie produktu, który był rzadziej przekładany od nawozów dostarczanych z dalekich krajów. Po wielokrotnym przeładunku jakość nawozu może ulec pogorszeniu. Bardzo ważne jest, aby regularnie weryfikować stan nawozu dostarczanego na Twoje pole. Wstępna ocena jakości nawozu powinna zacząć się od oceny wizualnej, czyli sprawdzenia, czy produkt nie jest zbity w bryły, czy nie jest wilgotny lub czy nie zawiera zbyt dużej ilości pyłu. Wybór odpowiedniego rozsiewacza nawozu jest kluczowym elementem w planowaniu efektywnego nawożenia upraw. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku maszyn, rolnicy mogą dopasować odpowiedni rodzaj sprzętu do wymogów swojego gospodarstwa, biorąc pod uwagę nie tylko rodzaj terenu, ale także rodzaj stosowanych przez nich nawozów. Następnie przedstawimy przegląd 3 głównych typów rozsiewaczy nawozów: tarczowych, pneumatycznych oraz wahadłowych. Rozsiewacze tarczowe wykorzystują jedną bądź więcej obracających się tarcz z łopatkami, na które to zsuwa się nawóz. Dzięki sile odśrodkowej nawóz rozrzucany jest na określoną odległość. Umożliwia to równomierne pokrycie dużych obszarów
w relatywnie krótkim czasie. Ten typ rozsiewacza jest szczególnie efektywny na otwartych przestrzeniach i jest bardzo chętnie wybierany przez rolników ze względu na jego prostotę i efektywność. Rozsiewacze pneumatyczne, znane również jako rozsiewacze powietrzne, rozsiewają nawóz przy pomocy wytwarzanego przez siebie strumienia powietrza. Pozwala to na bardzo dokładną i równomierną aplikację nawozów, nawet na nierównym terenie. W przypadku rozsiewaczy wahadłowych nawóz rozsiewany jest poprzez wykonujący ruchy wahadłowe przewód rurowy. Taki rodzaj wysiewania nawozów pozwala na równomierne i bardzo precyzyjne pokrycie. Wybierając rozsiewacz nawozów, ważne jest, aby nie tylko wziąć pod uwagę rozmiar i typ uprawianego terenu, ale także rodzaj i formę stosowanego nawozu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym rolnicy mają do dyspozycji sprzęt, który nie tylko usprawnia prace polowe, ale również przyczynia się do zwiększenia efektywności upraw przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rolnictwa. Rozsiewacze tarczowe, pneumatyczne czy wahadłowe to tylko niektóre z opcji dostępnych na naszym rynku. Każda z tych opcji ma swoje unikalne zalety, które najlepiej sprawdzą się w odpowiednich warunkach uprawowych. Podstawowym krokiem, jaki musimy zrobić, jest wykonanie testowego rozsiewu nawozu. Różne marki nawozów, takie jak saletra amonowa, mogą różnić się między sobą, np. wielkością cząsteczek albo wilgoci, co wpływa na równomierne rozłożenie nawozu na polu. Z tego właśnie względu testowanie rozsiewu jest kluczowe. Do wykonania tego testu potrzebne są stoper, waga, kalkulator oraz wiadro na nawóz. Na początek wypełniamy pojemnik rozsiewacza nawozem. Potem usuwamy jedną z tarcz wysiewających i dokonujemy wstępnej regulacji rozsiewacza. Kolejnym krokiem, jaki musimy wykonać, jest zmierzenie ilości nawozu w wiadrze po 1 minucie. Pierwszym zadaniem jest zważenie litra nawozu, co jest bardzo kluczowe, ponieważ każda partia nawozu może mieć inną wagę. Sam test rozsiewu w nowoczesnych rozsiewaczach jest bardzo prosty i wymaga tylko wykonania kilku czynności. Pierwszy krok to ustawienie odpowiedniej ilości nawozu do wysiania z uwzględnieniem prędkości jazdy. Następnie zamiast jednej z tarcz wysiewających stawiamy lejek. Umożliwia to zebranie nawozu w pojemnik przez 1 minutę. Ilość zebranego nawozu w ten sposób ważymy, a wynik przeliczamy, aby ustawić odpowiednie ustawienia dla obu tarcz wysiewających. Ostatecznie ustawiamy rozsiewacz zgodnie z uzyskanymi danymi. Aby składniki odżywcze z nawozu były skutecznie przyswajane przez uprawy, kluczowe jest zachowanie odpowiedniego pH gleby. Idealny odczyn gleby różni się w zależności od jej typu agronomicznego. Przy czym zalecane wartości pH przedstawiają się następująco. Dla gleb bardzo lekkich pH wynosi 5,1, dla gleb lekkich pH powinno osiągać około 5,6. Gleby średnie powinny mieć pH 6,1, natomiast dla gleb ciężkich pH wynosi 6,6. Gdy poziom pH gleby jest niższy niż zalecane, konieczne jest przystąpienie do wapnowania, aby przywrócić glebie odpowiedni odczyn. Dokładne wytyczne dotyczące doboru odpowiedniej ilości wapna można znaleźć w dokumentacji pod tytułem Zasady ustalania dawek wapna w doradztwie nawozowym, dostępnych na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Cel wykorzystania nawozów organicznych koncentruje się na odnowieniu zapasów próchnicy, która z czasem ulega degradacji przez rozmaite praktyki rolnicze. Takie nawozy nie tylko wzbogacają glebę o odpowiednie wartości odżywcze, pomagające we wzroście roślin. Pozwalają one także ograniczyć konsumpcję nawozów sztucznych. Poziom azotu, który rośliny mogą czerpać z nawozów organicznych, w tym pochodzenia naturalnego, jest określony zgodnie z zasadami określonymi w programie dotyczącym stosowania azotu. Jeżeli chodzi o nawozy organiczne, dane o ich składzie znajdują się na etykietach produktów lub w dokumentach dołączonych do nawozów dostępnych w sprzedaży na wagę. W odpowiedzi na negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego w związku z rozprzestrzenianiem się azotów, które pochodzą z sektora rolniczego, wprowadzono szereg specyficznych regulacji dotyczących jego stosowania. Od 2018 roku w Polsce funkcjonuje rozporządzenie wydane przez Radę Ministrów, znane jako Program Działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, które pochodzą ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie
zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu. Program ten precyzuje metody ustalania ilości nawozów azotowych przeznaczonych dla różnych typów upraw. Zgodnie z wymogami programu azotanowego każde gospodarstwo rolnicze przekraczające powierzchnię 100 hektarów gruntów rolniczych, 50 hektarów upraw intensywnych lub posiadające 60 dużych jednostek przeliczeniowych na podstawie rocznej średniej jest zobowiązane do przygotowania szczegółowego planu zarządzania azotem. Plan ten musi uwzględniać specyficzne dla danego pola warunki uprawy, takie jak przewidywany plon, rodzaj poprzedniej uprawy, metoda zarządzania produktami ubocznymi, klasę jakości gleby, poziom zawartości mineralnego azotu w glebie, a także ilość i rodzaj stosowanych nawozów naturalnych oraz organicznych. Ze względu na różnorodność tych czynników niemożliwe jest określenie jednolitych norm nawożenia azotowego dla każdego rodzaju rośliny. Normy te muszą być odpowiednio dostosowane indywidualnie dla każdego pola uprawnego, bazując na konkretnym wzorze obliczeniowym. Nawożenie fosforem, potasem, magnezem i siarką. Oprócz nawożenia azotem i wapnowania stosuje się także nawożenie takimi składnikami jak fosfor, potas, magnez czy siarka. Szczegóły dotyczące tego rodzaju nawożenia dostępne są w ogólnie dostępnych tabelach, które to tabele przedstawiają zalecane dawki w zależności od rodzaju gleby. Sposoby optymalizowanego nawożenia są kluczowym składnikiem w rolnictwie precyzyjnym, które dąży do maksymalizacji efektywności upraw przez dopasowanie praktyk rolnych do specyficznych wymagań roślin oraz różnorodności warunków terenowych. Celem rolnictwa precyzyjnego jest nie tylko zwiększenie plonów, ale przede wszystkim poprawa efektywności ekonomicznej upraw. Optymalizacja nawożenia wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym systemy pozycjonowania satelitarnego i sterowanie komputerowe. W ramach rolnictwa precyzyjnego techniki te obejmują analizę lokalnych potrzeb nawożeniowych oraz precyzyjne zarządzanie rozprowadzaniem i dozowaniem nawozów za pomocą nawigacji satelitarnej. Do określenia potrzeb nawozowych wykorzystuje się specyficzne metody, takie jak kartowanie jakości gleby, identyfikacja jednorodnych obszarów, przedsezonowe badania gleby, monitorowanie stanu odżywienia roślin, a także analiza plonów. Te dane wykorzystywane są do planowania przyszłych cykli uprawnych z zastosowaniem technologii GPS. Dodatkowo nawożenie może być stosowane nie tylko na całej powierzchni pola, ale również w sposób skoncentrowany lub zróżnicowany. Ta metoda, która jest stosowana w trakcie siewu, polega na ulokowaniu nawozów azotowych i fosforowych w tych miejscach, w których są najbardziej dostępne dla uprawianych roślin, minimalizując jednocześnie ich dostępność dla chwastów. Technika ta zyskuje na popularności, szczególnie w uprawie roślin szerokorzędowych, takich jak kukurydza, rzepak, buraki cukrowe czy warzywa korzeniowe. Efektywne nawożenie wymaga głębokiego zrozumienia i stosowania szeregu najlepszych praktyk, technologii oraz narzędzi, aby optymalizować koszty zastosowanych środków nawozowych przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko. Podejmowanie świadomych decyzji w zakresie zarządzania nawożeniem z uwzględnieniem tych właśnie kluczowych elementów i wskazówek może znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności produkcji rolniczej, jednocześnie promując zrównoważone praktyki rolnicze i ochronę środowiska.